Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Jak słyszycie, głos już mam troszkę lepszy, także z gardłem jest coraz lepiej. I chciałabym dzisiaj będziemy piec pączki. Pączki takie na oleju smażone. Tak, wiem, mogłyby być na smalcu, ale jednak jak smalec ostygnie na pączkach, mi on nie za bardzo smakuje, wolę na oleju. Także jak ktoś woli, proszę smażyć na smalcu. Tutaj mam i zaczynamy od mąki. Tutaj mam dwa rodzaje mąki. Mam mąkę typ 450, 25 deko i pszenna i 25 deko mąki 550 też pszennej. Tylko dlatego, że ja uważam, że im mąka w pączkach jest ten typ jest mniejszy, taka bardziej przetworzona, to po prostu te pączki są bardziej pulchne, bo mąka jest bardziej lekka. Mąka oczywiście jest przesiana i dlatego w ramach kompromisu po prostu wzięłam pół mąki takiej, pół takiej. Do tej mąki dodamy szczyptę soli. O, szczyptę soli. Do tego dodamy cukier. Jeżeli dodamy za dużo cukru, to pączki nam się będą palić. Dodam jedną łyżkę. Zawsze można te pączki drugą. Tu będzie 3 łyżki cukru. Zawsze te pączki można przecież posmarować czekoladem, lukrem, posypać obficie cukrem pudrem, że naprawdę, no ja uważam, że im mniej cukru, tym one fajniej nam się upieką, po prostu nie będą nam się palić, a w środku drzem można dać, że naprawdę, że nie trzeba tu dużo cukru. I dodam jedną łyżkę cukru waniliowego, takiej swojskiej roboty. O, ale pachnie. O. Tak. Do tego dodamy, tak jak wiecie, ja robię ciasta drożdżowe tylko na drożdżach suchych, nie kupuję takich, ale co nie znaczy, że Wy nie możecie. Ale nie pytajcie się mnie, jak robi się na drożdżach takich z rozczynem, bo ja po prostu na nich nigdy nie robię. Przyzwyczaiłam się do drożdży suchych i suche robię. Tu damy do tego ciasta około 8-9 gram drożdży suchych. I ja to wymieszam. I teraz co będziemy dawać? Daliśmy to. Damy mleczka ciepłego. Mleczka około 250 ml i około 7-8 deko, to takie mniej więcej 4 łyżki masła roztopionego. Ja sobie to dam tutaj. Tu mam jedno całe jajko i 5 żółtek. Jedno całe jajko i 5 żółtek. Tak. Wymieszamy i ja wymieszam to od razu z olejem. Z olejem, boże, z masłem. Co mi z tym olejem? Pączki muszą być na maśle, nie na oleju. O, dobra. Wlejemy to tu. Wszystko ładnie wyskrobiemy, żeby nie zostało. W ogóle stare przepisy w starej mojej książce właśnie jest tam napisane, że w ogóle do pączków to takie te ubogie pączki to właśnie jest całe jajko, a takie te droższe pączki no to jest same żółtka. Nawet gdzieś czytałam w przepisie, że już Wam mówię, szukam tylko olejek i kilka dam kropli olejku waniliowego. Można dać cytrynowego, jakiego tam naprawdę chcecie. Że na kilogram mąki było 12 żółtek. Także tak już w ogóle na bogato. I teraz co ja będę robić? Na razie zamieszam
będę mieszać taką łyżką. Można oczywiście robić to robotem, ale ja jestem przyzwyczajona ręką, także mi to nie przeszkadza. I tak jak mówiłam, tutaj mam patrzcie, a co bym zapomniała? Alkoholu trochę. Zaraz do Was wrócę. No już do Was wracam. Tutaj jest łyżka, ja mam akurat, to jest chyba koniak, więc niech będzie koniak, ale może być, jak nie macie spirytus, może być rum. Po prostu jakiegoś alkoholu. W starych książkach pisze, że nie będzie po prostu, jak to się nazywa, pić tak oleju. No zobaczymy. I teraz tak jak mówiłam, to dajemy mleka. Mleko ciepłe, tu jest 250 ml. Lepiej dodać troszkę więcej mleka i zagęścić później ciasto mąką, niż zrobić za rzadkie ciasto. Ciasto na pączki musi być naprawdę luźnym ciastem. Takim naprawdę delikatnym, luźnym ciastem. Jeszcze troszkę. Miejmy na uwadze to, że jak zagnieciemy ciasto, to nawet jak one nam troszkę urośnie, bo odstawimy je do urośnięcia, to one zrobi się takie wolniejsze. One, jak przykryjemy folią, to one zrobi się takie luźniejsze. Powiem Wam, że ja już więcej mleka dodawać nie będę. I już Wam mówię, ile dodałam. To było 250. Zostało mi, to byłoby, już Wam mówię, 200 to jest 100, to jest 50, jakieś 150 ml. Jakieś 150 ml dałam tutaj mleka i to jest wystarczająco. Teraz będę tylko podsypywać troszkę mąką i zagniatać ciasto. Zagniatamy niedługo ciasto. Jeżeli będziemy zagniatać bardzo długo ciasto, to pączki wyjdą nam po upieczeniu bardziej twarde. Naprawdę, uwierzcie mi. Uważam, że 5 do 10 minut to jest maksymalny czas ugniatania ciasta. Także ja będę ugniatać ciasto i zaraz do Was wracam. Wracam do Was z powrotem. Ciasto już jest bardzo ładne. Powiem Wam, że podsypałam może łyżeczką małą mąki. Nic więcej nie dodawałam. O, wyrabiałam, aż ciasto ładnie zaczyna się odklejać od ręki. To trwało może 5 minut. Chcę Wam pokazać, jak ciasto wygląda bliżej. Konsystencja ciasta. Widzicie? Ładnie, fajnie wraca na swoją. Nie wiem, czy to widać, ale chyba tak. O, całkowicie praktycznie wraca o. Także to ciasto zostawiamy teraz w spokoju. Obsypię trochę mąką. No i niestety godzina, półtorej godziny je zostawiamy. I nakrywamy je folią. I na to nakrywamy folią tutaj. Jakimś woreczkiem, czy tam reklamówką, co tam macie. I przykrywamy ściereczką. No i czekamy około, ja myję ręce teraz. Około godzina, półtorej. Zależy wszystko od tego, jak u Was jest ciepło w domu, bo to od tego zależy. Ale sprawdzać, ciasto naprawdę powinno fajne urosnąć. Także nic się nie bać. Także do zobaczenia za półtorej godziny. Wracam do Was z powrotem. U mnie minęło półtorej godziny. Pod przykryciem. Proszę bardzo zobaczyć. Już zaraz Wam pokażę. O, nacisnę ciasto, żebyście zobaczyli. Chyba widać. Pięknie urosło. O. I teraz przerobimy je. Bardzo fajne, luźne ciasto. O. Ale jak ładnie pachnie, powiem Wam. Naprawdę pięknie pachnie. Luźniutkie, fajne, przerobimy ciasto. Gdyby się Wam kleiło do stolnicy, to troszkę podsypać mąką. O Jezu, jeszcze mam trochę kaszelek. Przepraszam Was. I ja je podzielę, tak mi się zdaje, na 3 części.
Widać nawet jak bąbelki powietrza są. Także podzielimy na 3 części. I ja będę wałkować i wycinać szklanką. Jeżeli bym ważyła każdy pączek, bo też tak można, każdy pączek zważyć po prostu i ulepić kuleczki i takie, ale no to nie będą już takie, mi bynajmniej nie wychodzą aż takie ładne pączki. O, posypaliśmy mąką, żeby nam się nie przykleiło. Ja je odstawię tutaj na bok sobie do tego woreczka foliowego, tak, żeby nie obeschło. O, przykleiło się, no widzicie? Niedobre, przykleiło się. Dobra. Tak. Tutaj mam przyszykowaną blaszkę z papierem, no bo trzeba, jak wykroimy, żeby chwilkę jeszcze one podrosły, prawda? Te pączusie nasze. My z Majunią przeszliśmy na pączki. O, już pączuś przyszedł. Na 1,5–2 cm rozwałkować ciasto. O. Zrobię 3 takie większe pączki, a resztę sobie zrobię takich po prostu mniejszych. Mniejsze, prawda? Bo wtedy człowiek tak nie myśli, że tyle kalorii je. Wiecie, jak zje 2 małe, to myśli, że zjadł mniej niż jak jednego dużego, prawda? Ja jem te małe. No. A tak to zawsze myśli, Boże, taki wielki pączek na sumieniu ma. A tak to mówi, nie no przecież ja tylko takie 2 malutkie zjadłem, prawda? Też prawda. No, ale ma te powietrze fajne. Fajne, żółciutkie ciasto wyszło. Dobra, wystarczy. Także zrobię takie, tu jest chyba około 7–8 cm. Tak, raz, 2 i 3. 3 takie duże zrobię, a resztę zrobię po prostu mniejsze. Też ze szklanką, ale troszkę mniejsze. I tak będziemy wykrajać całe ciasto. Ale fajne, fajne ciasto. Tak fajne ciasto wyszło, takie delikatne, będą takie fajne pączusie. I jak zrobię tak wszystko, to je po prostu przykryję, a zresztą zaraz do Was wrócę. To jeszcze raz zagniotę. Także zaraz do Was wrócę, jak zrobię po prostu ze wszystkimi ciastami tak samo. Wracam do Was z powrotem. Te tutaj pączusie, one idą do piekarnika na 40 stopni, żeby troszeczkę podrosły. W piekarniku mam 40 stopni, już nastawiam. Tak, 40 stopni. Start. Tak, od 30 do 40 stopni. Niech troszkę podrosną. To jest ostatnie ciasto. Tutaj mam jeszcze, to także już Wam później pokażę, ile z tego tych pączków wyszło. I to już wykrawam ostatni raz. O. Tak. Tak. I też zaraz położę je na blaszkę i one pójdą na chwilę do piekarnika. Tak. Także tyle mi wyszło. Z tego to jeszcze taki zrobię pączusiek. Taki już nie wykrajany. To będzie dla naszej Majuni. Także ja te też wkładam do piekarnika. Pamiętajcie, że musi być odstęp, żeby urosły. Za 15 minut mniej więcej, nawet nie za 15, za 10 minut, najlepiej delikatnie wziąć i odwrócić je w ten sposób, żeby one zaczęły rosnąć w drugą stronę. Ale może Wy nie macie wprawy, nie będziecie wiedzieć, kiedy to obrócić, to może nawet nie obracajcie. Bo ja to wiem, w którym momencie to po prostu trzeba, znaczy no lepiej po prostu wyrastają. Ale Wy może nie. Ja tak myślę, tak od 5 do 10 minut, bo wsadziłam do piekarnika, tam jest 40 stopni. Po prostu wtedy delikatnie biorę i odwracam je na drugą stronę. Także zaraz do Was wracam.
No, wracam do Was z powrotem. Ponczusie ładnie podrosły i teraz tym, co na wierzchu, kładziemy na olej. O. Mówię, ja mam takie malutkie. A dlaczego? Żeby mieć właśnie mniejsze wyrzuty sumienia. O. Tak. Wolę zjeść 2 malutkie ponczusie niż 1 duży. Dobra. O. I przykryję na chwilkę. Usmażę jedne z Wami, a później usmażę resztę bez Was. Smażymy do takiego złotego koloru. Po drugie, te panie, które będą smażyć pierwszy raz pączki, jeżeli usmażycie takie mniejsze, to będziecie mieli pewność, pewność, że pączki się na pewno usmażyły w środku. Bo wiem, że dość dużo pań właśnie, czy młodych, właśnie boi się tego właśnie, żeby w środku pączki nie były surowe. Jeżeli zrobicie mniejsze, na pewno surowe nie będą. A to ale zobaczcie, jak to fajnie brzmi. Zjadą tylko 2 malutkie pączusie. Nie jednego dużego, nie, 2 malutkie. No i wyciągamy one się odsączą. I ja nie będę, ja pokażę Wam, że można nadziać je oczywiście szprycownicą, drzemem, ale jak wiecie, ja jestem chora na cukrzycę, więc ja nie chciałabym już tego drzemu tutaj sobie specjalnie dawać. A powiem Wam, że nie za bardzo też lubię drzem różany. Wolałabym drzem z tego, jak to się nazywa? Z czarnej porzeczki albo z czerwonej. O. Tak. Na chwilkę przykryjemy. Na chwilkę i zaraz biorę drugą swoją tackę, bo tu też już ładnie urosły. O, pod blaszką mam. O, ładnie. I zaczynamy piec. Jeżeli macie ochotę na duże pączki, po prostu wykrajać większe. O. Także ja dopiekam już pączki sama. Wrócę tylko na chwilę, żeby pokazać Wam, jak w środku wyglądają. No, ja już smażę ostatnią partię pączusiów takich malutkich. O. I zaraz Wam, tak jak mówiłam, pokażę, jak wyglądają w środku, że są upieczone. Naprawdę nikt nie musi się bać, że będą niedopieczone. Także jest to bardzo łatwy przepis dla osób, które dopiero startują w pieczeniu. Pączki już upiekłam i chcę Wam właśnie pokazać. Wyszły, że wychodzą też duże pączki oczywiście, ale tak jak Wam mówiłam, ja wolałam po prostu mniej małych pączusiów, dlatego że nawet jeżeli kogoś poczęstować, to nie każdy po prostu myśli, może wezmę takiego dużego pączka, lepiej takie malutkie, zgrabne, bynajmniej ja tak uważam, ale jeżeli chcecie, to tak jak tu, też duże pączki ładne wychodzą. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak przykładowo wygląda pączuś w środku. Proszę. O. Proszę bardzo. Upieczone. Fajne. A pachną naprawdę.
No i mówię, można nadziewać szprycownicą, taką jak strzykawka, dajecie drzem, jaki lubicie. Powiem Wam, właśnie nie pamiętam, czym Wam mówiłam, ja bardzo lubię pączki nie różanym, tylko z czarnej porzeczki albo z czerwonej porzeczki. Najbardziej mi smakuje ten drzem do pączków. Tylko mówię, no na razie nie chcę, bo wiadomo, że na przykład zjedzenie dla mnie takiego malutkiego pączusia to i tak muszę zadać insulinę. No i też są to kalorie, ale nie wiem, no tak jak zawsze robię takie malutkie. Tak jakoś mnie... I już Wam mówię, jak smakują. Są pyszne. Pyszne. Nie wiem, czy to widać. Nie ma, w ogóle nie są nasiąknięte olejem. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę. Przepraszam, że jem. No ale musiałam spróbować, żeby Wam powiedzieć, jakie są. A wiecie, że ja zawsze mówię zawsze mówię prawdę. Tak jak smakuje, tak mówię. Są pyszne, wilgotne, nie są suche. Można polukrować, pocukrować czekoladą, no od wyboru do koloru. Tylko oczywiście jak wystygną, bo one teraz są za gorące. Także do zobaczenia. Jak się Wam mój przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i proszę o subskrypcję. Także do zobaczenia. Pa, pa!